Grand Theft Auto. Był rok 1991, a w małym szkockim studiu DMA Design zajmującym się tworzeniem gier wideo panowała niecodzienna wrzawa. Jego najnowsze dzieło na Amigę, Lemmings, prosta pomysłowa gra logiczna, w której gracz wydaje rozkazy grupie bezmyślnych zielonowłosych ludzików, stała się niespodziewanym hitem. Sukces był tak duży, że w pierwszym dniu sprzedaży Lemmingi rozeszły się w większym nakładzie niż którakolwiek z dotychczasowych produkcji firmy w ogóle. Mało znani do tej pory autorzy z dnia na dzień stali się lokalnymi gwiazdkami zapraszanymi na wywiady przez magazyny komputerowe i zbierającymi szereg nagród od recenzentów. Najbardziej zadowolonym z takiego obrotu spraw był wydawca, firma Psygnosis, która niskim wkładem własnym zarobiła masę pieniędzy. Zarówno dla producenta, jak i wydawcy oczywistym było, że należy kuć żelazo póki gorące i korzystać z okazji, jaką sprezentował im los. Przez najbliższe kilka lat DMA Design pompowało więc kolejne odsłony cyklu, rozszerzenia i porty na każde możliwe urządzenie zdolne do odtwarzania gier. Z jednej strony było to błogosławieństwo dla Dave'a Jonesa i Mike'a Dalego, ojców niebieskich stworków. Gracze docenili nareszcie ich ciężką pracę i sprawili, że stawała się ona coraz bardziej rentowna. Z drugiej strony Lemmingi zostały przekleństwem studia, wylewając się z każdego zakamarka, mordując tym samym delikatnie jego indywidualizm. Zaczęło się więc poszukiwanie nowych projektów, by tchnąć trochę życia w jednolity plan produkcyjny. W międzyczasie, by utrzymać płynność finansową zespołu, DMA podpisało umowę wydawniczą z Nintendo i rozpoczęło pracę nad kilkoma mniejszymi projektami, zapewniając sobie tym samym środki na pracę nad kolejnym hitem. Pierwsze efekty eksperymentów pojawiły się w drugiej połowie 1994 roku. Pomysłem rzucanym między programistami studia była zabawa w policjantów i złodziei. Trójwymiarowe miasto w rzucie izometrycznym i ścigający się po nim gracze, muszący również chować się przed policją. Żeby przedstawić swoją wizję tego, jak mogłaby wyglądać tego typu gra, Mike Daly przygotował nawet prosty prototyp silnika w mieszance Pascala i Assemblera. Ten spodobał się reszcie załogi i przez pewien czas pracowano nawet nad jego rozbudową, ale po drodze zaczęły piętrzyć się problemy. Konkurencyjne studio Bullfrog opublikowało pierwsze screenshoty swojej nowej strategii Syndicate Wars. Zdjęcia prezentowały co prawda grę zupełnie innego gatunku, ale specyficzny rzut kamery do złudzenia przypominał styl prototypu DMA. Co gorsza, przepisany na język C i rozbudowany prototyp silnika stał się powolny i problematyczny, dlatego w ostatecznym rozrachunku zdecydowano o zaniechaniu dalszych prac i budowie projektu od podstaw. Interesującym aspektem pierwotnego silnika był fakt, że wszystkie obiekty na mapie były zbudowane z mniejszych sześcianów, które można było tworzyć i usuwać w locie, generując w ten sposób otoczenie, które można niszczyć. Dziś, 20 lat później, z podobnego rozwiązania korzysta na przykład popularny Minecraft. 25 stycznia 1995 spisano pierwszą wersję oficjalnego dokumentu opisującego mechaniki, którymi miał kierować się nowy projekt, nazwany teraz oficjalnie Race and Chase, i przez najbliższych kilka miesięcy trwały prace nad przygotowaniem jednolitej, sensownej i co najważniejsze wykonalnej wizji gry. Komputery programistów wrzały w poszukiwaniu rozwiązania, które umożliwiłoby generowanie gigantycznego, trójwymiarowego miasta na komputerach tamtej epoki, bez konieczności wprowadzania niewygodnych ekranów ładowania między jego sekcjami. Wtedy to właśnie Mike Daly, autor pierwszego prototypu, wpadł na genialny pomysł. Jego najświeższą fascynacją była platformówka Clockwork Knight na Segę Saturn. Dla niewprawnego oka była to gra jak wiele innych, ale Mike zauważył w niej interesujące podejście do tematu trzeciego wymiaru. Tłem gry była płaska ściana, z której wystawały trójwymiarowe półki i platformy, tworzące bardzo wyraźne wrażenie głębi. Przyszło olśnienie. Co gdyby odwrócić perspektywę? Ściana byłaby podłogą, a wystające z niej obiekty budynkami. Ponieważ czyny mówią więcej niż słowa, Daly skleił szybko kolejny prototyp, wykorzystując podstawę kodową jednej ze swoich poprzednich gier i w ten sposób 2 lutego 1995 roku narodziła się baza silnika, która została z grą do końca.
Koncept samej gry ciągle jednak ewoluował, co doprowadzało szefów DMA do szału. Był marzec 1995 roku, od pierwszego prototypu minęło prawie 6 miesięcy, a produkcja gry toczyła się w ślamazarnym tempie. Cały czas dodawano i odrzucano nowe pomysły, a czekające na efekty pracy szefostwo kilkukrotnie było o krok od skasowania całego Race and Chase, by przenieść środki studia na inne, bardziej obiecujące projekty. Zespół odpowiedzialny za tytuł nie dał jednak go sobie wyrwać, tym bardziej, że całość zaczęła nabierać kolorów. Początkowo koncept zakładał, że produkcja przybierze formę wieloosobowej gry wyścigowej w 3 trybach: standardowego wyścigu, derby demolki oraz napadu na bank z podziałem na role policjantów i złodziei. Zabawa miała odbywać się na jednej z 3 żyjącym własnym życiem map, a największa innowacja dotyczyła faktu, że z pojazdów będzie dało się wysiąść, zmieniając się tymczasowo w bezbronnego ludzika, po to, by móc kraść inne samochody jeżdżące po ulicach. Zadanie grającym miała również utrudniać policja, ścigająca kierowców łamiących prawo, i przechodnie, których zabijanie utrudniałoby grę, nasyłając na nasz ogon kolejne radiowozy. Po wielu sesjach testowych pierwotnych wersji gry szybko stało się jasne, że po pierwsze silnik ma potencjał, by Race and Chase stało się czymś o wiele większym, po drugie nikt z testujących nie chciał grać jako policjant, zrezygnowano więc z pomysłu rozdzielania graczy na kryminalistów i stróżów prawa. Coraz mocniej zaczęto jednak zastanawiać się nad zmianą formatu rozgrywki. Uciekanie przed policją sprawiało wszystkim wielką frajdę, a obszerny świat aż prosił się o interakcję. W drugiej połowie 1995 roku po raz kolejny zadecydowano więc o wprowadzeniu wielkich zmian. W swoim najnowszym wcieleniu tytuł zachował na szczęście swój silnik, ale teraz nacisk położony został nie na granie ze znajomymi, ale fabularny tryb jednoosobowy z oryginalnym konceptem multiplayera w formie trybu bonusowego. W nowym projekcie gracz miał być pnącym się po szczeblach kariery gangsterem wykonującym kolejne zlecenia szefa swojego gangu. Zmiana nacisku wymusiła też automatycznie zmianę nazwy. Tytułowe wyścigi i pościgi przestały oddawać ducha produkcji, dlatego też zmieniono ją na poważniejsze Grand Theft Auto. W Ameryce termin Grand Theft Auto służy wprawie opisowi przestępstw związanych z kradzieżą samochodów. Nazwa ta mówiła więc naprawdę dużo o tematyce gry. Miejscem akcji będą Stany Zjednoczone, a tematem przewodnim kradzieże, najprawdopodobniej aut. To właśnie w tym przełomowym momencie zdefiniowany został ostateczny produkt. Nie oznacza to jednak, że dalsza część prac nad grą przebiegała bez problemu. Ustanowiona na ostateczną datę premiery gry, lipiec 1996, minęła bezpowrotnie, a autorzy wciąż byli w lesie. GTA nie było gotowe, by trafić do sklepów. Kod lubił się wieszać, wiele elementów rozgrywki nie było jeszcze ukończonych, a całości doświadczenia brakowało sporej warstwy szlifu. Po raz kolejny szefostwo studia i wściekły wydawca byli bliscy anulowania całości przedsięwzięcia. Na szczęście powstający w bólach projekt doczekał się zwieńczenia na przełomie 1997 i 1998 roku, w 3 długie lata od rozpoczęcia prac, i trafił do graczy na PC-tach oraz na konsolę PlayStation. W planach były też wersje na Sega Saturn i Nintendo 64, ale te nigdy się nie zmaterializowały. Grand Theft Auto. Ostateczny produkt udowodnił, że było na co czekać. Z uwagi na cykl produkcyjny silnik był już dość przestarzały. Pisany pierwotnie z myślą o DOSie, trafił do sklepów w okresie, gdy duża część gier pisana była już bezpośrednio dla Windowsa. Ta nieznacząca jednak wada nie wpłynęła w żaden sposób na popularność produkcji. Grand Theft Auto było grą innowacyjną i robiło wrażenie rozmiarem swojej mapy, systemem zniszczeń pojazdów oraz otwartym światem, w którym to gracz podejmował decyzję o swoich akcjach. W grze wcielaliśmy się w jednego z predefiniowanych bohaterów, stając się chłopcem na posyłki Roberta Babiego Seragliano, szefa lokalnego gangu miasta Liberty City. Zadaniem grającego było zdobywanie pieniędzy poprzez wykonywanie kolejnych misji dla swojego szefa. Kilka pierwszych zadań zdobyć można było odbierając telefony dzwoniące w budkach telefonicznych, następne grający musiał znaleźć na własną rękę na podstawie informacji przesyłanych mu na pager wyświetlający się w lewym górnym rogu ekranu.
Po wysłuchaniu treści zadania na ekranie pojawiała się żółta strzałka symbolizująca kierunek, w którym znajduje się cel. Poruszanie się po planszy odbywało się poprzez chodzenie bohaterem lub tytułową kradzież jeżdżących po ulicach pojazdów. Wciskając Enter można było wyrzucić kierowcę z jego auta, ryzykując jednak zwrócenie na siebie uwagi policji. Również inne przestępstwa karane były wezwaniem mundurowych, zabijanie przechodniów, stłuczki z radiowozami czy strzelanie z broni w miejscu publicznym to pewna metoda na sprowadzenie na siebie kłopotów. To, jak bardzo mamy przechlapane, oznaczane było za pomocą od 1 do 4 terkoczących policyjnych głów u góry ekranu, obrazujących intensywność poszukiwań. Przy 3 głowach policja mogła zacząć rozstawiać blokady na ulicach, a przy 4 ostrzeliwać nas dodatkowo z karabinu maszynowego. Istniały też metody na zrzucenie z ogona pościgu. Przemalowanie samochodu w specjalnym warsztacie, znalezienie znajdźki w postaci łapówki dla glin lub ukończenie misji automatycznie zerowało wskaźnik. Spore wrażenie robiła przy tym oprawa dźwiękowa. Za każdym razem, gdy popełnialiśmy wykroczenie czy przestępstwo, z głośników dobiegał odgłos policyjnego radia, w którym centrala informuje jednostki o tym, jakie zgłoszenie napłynęło do komisariatu i na jakiej ulicy miało ono miejsce. Policjantów można było usłyszeć, zanim jeszcze pojawią się na ekranie, dzięki syrenom, które były tym głośniejsze, im bliżej nas znajdowały się radiowozy. Wszystko to mieszało się z odgłosami radia, którego mogliśmy słuchać kierując samochodem. Z perspektywy czasu wiele z rozwiązań zastosowanych w pierwszym GTA nie postarzało się jednak równie dobrze co sam pomysł gry. Niektóre z nich wydają się po prostu archaiczne. Bronie na przykład, choć obowiązkowe do wykonania wielu misji, nie są dostępne do zakupu, a zdobyć je możemy głównie szukając w rozrzuconych po mapie skrzyniach, które należy rozbić wozem lub naszym atakiem wręcz. Warunkiem zwycięstwa w każdej z planż gry jest zdobycie odpowiedniej ilości pieniędzy, które wyświetlają się w prawym górnym rogu ekranu. Pieniądze to jednocześnie punkty, które otrzymuje się za uszkadzanie i wysadzanie w powietrze pojazdów, zabijanie przechodniów, czy głównie za wykonywanie misji. Za każdym razem, gdy ukończymy zadanie, zwiększa się też mnożnik punktów dublujący nasze przychody. Ten jednak zostaje obniżony o połowę, gdy zostaniemy aresztowani. Tracimy wówczas również wszystkie zdobyte bonusy i bronie. Mnożnik pozostanie za to nietknięty, jeśli stracimy życie, ale tych mamy bardzo ograniczoną liczbę i jeżeli będziemy ginąć zbyt często, a o to nie trudno, przegramy. Ponieważ pierwsze GTA nie posiadało żadnego systemu zapisu gry, mogło to oznaczać utratę nawet kilku godzin postępu. Same zadania do wykonania były też z nielicznymi wyjątkami bardzo wtórne. Większość z nich opierała się na dostarczaniu pojazdów z punktu A do punktu B, zabijaniu wybranych postaci czy ucieczki przed radiowozami po napadach na bank. Duża część misji wprowadza bardzo nielubiane przez graczy ograniczenia czasowe. Wśród sterty zadań prostych jak diament połyskiwały pojedyncze misje, które przerywały rutynę, takie jak pamiętne zadanie, w którym kontroluje się zdalnie sterowany samochód zabawkę z zainstalowanymi materiałami wybuchowymi. Co ciekawe, w przeciwieństwie do pozostałych odsłon serii, raz zaczętej misji nie da się przegrać umierając czy będąc aresztowanym. To jedyna gra w serii, gdzie misja kończy się dopiero wtedy, gdy nie spełnimy jej warunków, na przykład wysadzając w powietrze samochód, który mieliśmy gdzieś dostarczyć. Raz przegranej misji nie da się też powtórzyć, więc istnieje duża szansa, że znajdziemy się w sytuacji, w której zabraknie nam zleceń do zdobycia kwoty potrzebnej do ukończenia poziomu. Wtedy możemy wziąć sprawy w swoje ręce, próbując zdobywać punkty, siejąc zniszczenie w mieście. Do znalezienia na planszy są 4 bronie: pistolet, karabin maszynowy oraz dużo rzadsze miotacz płomieni i wyrzutnia rakiet. Niektóre skrzynie ze znajdźkami kryją w sobie też strzały zabijania. Te specjalne minigry dają nam limitowany czasowo dostęp do nieskończonej amunicji w jednej z broni, dając nam kilkadziesiąt sekund na niczym nieskrępowane sianie zamętu. Celem jest uzbieranie w ten sposób podanej na ekranie kwoty pieniędzy, nie dając się przy tym powstrzymać atakującym policjantom. Jeżeli uda nam się wypełnić warunki szału, zachowujemy nasz bonus, a ścigający nas mundurowi zostają wycofani. Przegrywamy, jeśli zostaniemy zabici lub skończy się czas. W tym drugim przypadku z policją będziemy musieli sobie poradzić sami.
Wisienką na torcie są poukrywane po planszach czołgi zdolne do rozjeżdżania wszystkich pojazdów i dające nam niezdrową przewagę nad służbami porządkowymi. To najbardziej satysfakcjonujący sposób zdobywania punktów, gdy znajdziemy się w sytuacji podbramkowej. Paradoksalnie, mimo tak drastycznej zmiany konceptu gry, warstwa fabularna, na którą położono duży nacisk w GTA, istnieje w wyłącznie szczątkowej formie. Jak przystało na chłopca na posyłki, nie wiemy nic, nie zadajemy pytań i robimy tylko to, co nam każą, licząc na szybki zarobek. Gra podzielona jest na 6 rozdziałów na 3 mapach reprezentujących fikcyjne amerykańskie miasta, z których kolejne odblokowują się po zdobyciu odpowiedniej liczby punktów w tych poprzednich. Informacje o odblokowanych planszach i punktacje zapisują się między sesjami gry, ale nie ma możliwości zapisania postępu wewnątrz danego poziomu. Tak więc po zdobyciu 1 000 000 punktów w Liberty City na ekranie pojawi się czerwona strzałka kierująca nas do miejsca zakończenia poziomu. W ciemnej alejce czekał na nas będzie członek konkurencyjnego gangu, który da nam do zrozumienia, że dalsze mieszanie w interesach jego szefa, łysego Sonetiego, skończy się dla nas źle. W drugim rozdziale powrócimy do Liberty City na dokładnie tę samą mapę, ale teraz czekać będzie na nas szereg nowych misji, a także zmieniony układ znajdziek i zaparkowanych pojazdów. Po całkowitym rozgromieniu gangu Sonetich, nasz zleceniodawca Bobby gratuluje nam dobrze wykonanego zadania i wysyła do drugiego miasta, San Andreas, by pozbyć się w ten sposób węszących wokół nas gliniarzy. W San Andreas naszym zleceniodawcą w rozdziale pierwszym jest rządzący Chinatown wujek Fu, a w drugim jego główny konkurent El Burro. Po wykonaniu wszystkich zadań w San Andreas odblokowane zostaje dla nas trzecie i ostatnie miasto gry, inspirowane Miami Vice City. Tu dowiadujemy się, że nasze poczynania przyciągnęły uwagę skorumpowanego gliniarza Samuela Divera, który twierdzi, że ma na nas całą kartotekę i jeżeli nie będziemy tańczyć jak nam zagra, wsadzi nas do więzienia. W ostatnim rozdziale gry pod swoje skrzydła bierze nas handlarz bronią brat Markus, który w zakończeniu GTA gratuluje nam świetnie odwalonej roboty, wręcza neseser z gotówką i żegna, stwierdzając, że prawdopodobnie nie zobaczymy się przez długi czas. Choć fabularnie gra prezentowała się niezwykle prymitywnie, to zdecydowanie nadrabiała swoim bardzo surowym, nastoletnim i wulgarnym poczuciem humoru. Opisy misji przeplatane były kwiecistymi wiązankami przekleństw, imiona bohaterów czy marki pojazdów nawiązywały do wulgaryzmów i seksualnego żargonu, a rozjeżdżanie całej grupy chodzących gęsiego wyznawców Hare Krishna nagradzane specjalnym bonusem. Nauczeni doświadczeniem Mortal Kombat i Duma, autorzy wiedzieli, że kontrowersja będzie najlepszym sposobem na dotarcie do graczy, więc nie szczędzili sobie krwi i przemocy. Dla zabawy dodano nawet specjalny przycisk, którym gracz mógł bekać i pierdzieć na żądanie. Aby upewnić się, że grze uda się obrazić możliwie najwięcej grup społecznych, wydawcy zapłacili nawet Maxowi Cliffordowi, publicyście piszącemu do tabloidów, za zmyślanie sensacyjnych nagłówków i nawoływanie w prasie do zbanowania gry. Tak mocne było wówczas przekonanie, że to kontrowersje napędzą sprzedaż GTA. Paradoksalnie Clifford sam odbywa teraz wyrok 8 lat więzienia za przestępstwa na tle seksualnym. Mimo masy zmian w stosunku do oryginalnego konceptu Race and Chase, ostateczna wersja GTA wciąż zawierała w sobie całą masę pomysłów oryginalnego projektu. Przeglądając wstępną dokumentację z marca 1995 roku, dostrzeżemy wiele znajomych elementów. Opisany jest tam system zniszczeń pojazdów, przechodnie, policyjne radio. Do modułu sieciowego GTA trafił nawet pierwotny koncept wyścigów Cannonball, który znalazł się tam obok Deathmatcha jako jeden z dostępnych trybów gry. Równie interesującym jest szereg informacji na temat detali, które w GTA miały się pojawić, ale z powodu masy opóźnień zostały wycięte z ostatecznego produktu. Zderzenia z budynkami miały nie tylko uszkadzać pojazdy, ale również wizualnie wpływać na stan budynków, np. poprzez popękane szyby. Przez jakiś czas planowano, by w grze oprócz zwykłych przechodniów pojawiały się też dzieci idące do szkoły wraz z opiekunem, a także zwierzęta.
W dokumentacji pada też pomysł opadów śniegu w postaci spadających z nieba białych pikseli i burz z piorunami reprezentowanych przyciemnioną paletą kolorów i białymi rozbłyskami. Pojazdy miały mieć działające reflektory, prócz samochodów sterować miało się dać również statkami i helikopterami, a aresztowaniom czy śmierci bohatera mogło towarzyszyć wyskakujące okienko z animacją. Najbardziej interesującą jest jednak wzmianka o zaawansowanym interfejsie, który pojawiałby się po wskoczeniu do samochodu. Na ekranie miał wyświetlać się wówczas prędkościomierz, obrotomierz i wskaźnik uszkodzeń. Ten element przetrwał w grze tak długo, że można go było zobaczyć jeszcze w 1996 roku, gdy krótkie fragmenty gry pojawiły się na brytyjskim kanale BBC. Bardzo ciekawą jest również duża trójwymiarowa strzałka w lewym dolnym rogu ekranu, będąca prawdopodobnie odrzuconą wersją wskaźnika celu, który w ostatecznej wersji orbituje bezpośrednio wokół bohatera. Mimo wielu obaw ze strony wydawców, Grand Theft Auto stało się spodziewanym hitem i fenomenem na skalę światową, podbijając komputery osobiste i konsole szturmem. Rozmach i innowacja pierwszego GTA odbiła się szerokim echem nie tylko w świadku gier, ale również zgodnie z oczekiwaniami w mediach głównego nurtu, lądując na ustach zarówno zwolenników, jak i przeciwników symulatora gangstera. Nowa gra studia zataczała coraz szersze kręgi i sprzedawała jak ciepłe bułeczki. O tym, jak potoczyły się dalsze losy maleńkiego szkockiego studia z Dundee, usłyszycie już w styczniu w kolejnym odcinku GTA w pigułce. Do usłyszenia i szczęśliwego nowego roku!